Witam! Dzisiaj opowiem Wam o kolejnej fali koczowników, która zalała Europę Wschodnią. Mowa o połowcach, którzy od połowy XI wieku dali się mocno we znaki, szczególnie Rusi Kijowskiej. Ale nie tylko. Ich kres na panowania na Wielkim Stepie położyli dopiero w XIII wieku Mongołowie. Przez cały ten czas supremacja połowców była praktycznie bez żadnej kontestacji, czyli nie mieli oni żadnych rywali, żadnych naturalnych wrogów, jakby to po biologicznemu można było powiedzieć. A połowcy byli oni zwani w ten sposób w źródłach ruskich. Turcy i Bizantyjczycy zwali ich kumanami. Płowy to znaczy jasno-żółty. Stąd wywodzi się to słowo. I jest to bardzo ciekawa etymologia, gdyż mówi nam prawdopodobnie bardzo dużo o genetyce tego niby tureckiego ludu. Kuman w tureckim języku znaczy też jasno-żółty. Jedni badacze uważają, że wynika to stąd, że ci ludzie jeździli głównie na koniach rasy Ahautekin, która w Azji Centralnej, ta rasa do dzisiaj istnieje. Są to świetne konie do przemierzania długich dystansów. No i te konie ahautekińskie są bardzo często właśnie takiej maści kremowej i że stąd właśnie ci ludzie byli zwani połowcami, czyli jasno-żółtymi. Natomiast moim zdaniem chodzi tu raczej o ich wygląd, bo bardzo często kronikarze, kiedy stykają się z tą falą koczowników, z ciekawością i nieraz z zaskoczeniem zauważają, że są to ludzie o blond włosach. A skoro byli oni blond, a było to na tyle zaskakujące, że często w kronikach zapisywali ten fakt, to znaczy, że nie są oni tak bardzo genetycznie tureccy, bo w ludach tureckich blond włosy występują niezmiernie rzadko. Turcy to zwykle kolor włosów czarny, ewentualnie brązowy. Natomiast tutaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy często nosili blond włosy. Z czego to może wynikać? Chodzi o to moim zdaniem, że połowcy mają swoją prakolebkę bardziej na północy Azji Centralnej niż pozostałe ludy tureckie. I mimo, że kulturowo byli z nimi bardzo powiązani, to jednak oni mają znacznie głębszy związek ze Scytami, a później Sarmatami. Czyli oni mają właśnie tą wspólną prakolebkę z tymi ludami, z tymi Indoeuropejczykami, którzy właśnie z kolei byli blond, jak pamiętacie z wcześniejszych odcinków. I dlatego to połowcy tak wyróżniali się wyglądem na Wielkim Stepie. Co więcej, kolejną poszlaką jest to, że kumańskie księżniczki były bardzo poszukiwanymi na dworach europejskich. Rusini, kniaziowie ruscy, królowie bułgarscy, nawet w Bizancjum bardzo ceniono sobie kumańskie księżniczki, a oczywiście z powodu nie ich inteligencji, chociaż pewnie też były bardzo inteligentne, ale przede wszystkim z powodu ich urody. A jeżeli urody, no to oczywiście mamy do czynienia tutaj blond włosy i ten typowo indoeuropejski archetyp piękna, który właśnie w ludach scytyjskich, sarmackich, później słowiańskich występuje, a który w ludach tureckich już tak bardzo nie występuje. Konie oczywiście odgrywały kluczową rolę w kulturze i sposobie życia połowców. Poza tym ich głównym zajęciem była hodowla zwierząt. Rycerz Robert, który spotkał ich podczas czwartej krucjaty, opisał ich jako koczowniczych wojowników, którzy hodowali konie, owce, kozy, wielbłądy i bydło. Latem przenosili się na północ ze swoimi stadami, a zimą wracali na południe. Niektórzy z połowców prowadzili półosiadły tryb życia i zajmowali się handlem oraz rolnictwem, a także kowalstwem, kuśnierstwem, szewctwem, siodlarstwem, rymarstwem, łuczarstwem i tkactwem. Sprzedawali i eksportowali głównie zwierzęta, szczególnie wspaniałe konie, oraz produkty pochodzenia zwierzęcego. Do koni w czasie podróży przyczepiali worki z jedzeniem, co pozwalało im pokonywać duże odległości bez zatrzymywania się. Mogli wyruszyć na kampanię wojenną z niewielkim bagażem i zabrać ze sobą wszystko, czego potrzebowali na jednego czy dwa konie.
To czyniło ich armię niezwykle mobilną i zdolną do ataków z zaskoczenia. Nosili owcze skóry i byli uzbrojeni w kompozytowe łuki. Modlili się do pierwszego zwierzęcia, które zobaczyli rano. Podobnie jak Bułgarzy, połowcy byli znani z tego, że pili krew ze swojego konia po przecięciu żyły, gdy zabrakło im wody. Koń wszak potrafi pozyskać wodę z trawy, człowiek tego nie potrafi. Ich tradycyjna dieta składa się z zupy z kaszą jaglaną i mięsem oraz piwa, z siadłego mleka klaczy, kumysu i chleba. Połowcy byli świetnie zorientowani w sytuacji na Wielkim Stepie i kiedy tylko doszły ich wieści o tym, że Pieczyngowie utracili swoją supremację, ruszyli na zachód. Przekroczyli w połowie XI wieku Wołgę i już kilka lat później weszli w pierwszą konfrontację z Rusią Kijowską. Od tego czasu cały czas będą prowadzić wojny głównie z Rusią i kres ich terrorowi położą dopiero Mongołowie w XIII wieku. Pierwszy raz kronika ruska Nestora, Powieść lat minionych, notuje kontakt z połowcami w 1055 roku, kiedy to docierają oni na teren księstwa Perejesławskiego, a tam kniaź Wsiewołd I zawiera z nimi pokój. Nie trwa on jednak długo, bo już 6 lat później hordy koczowników wdzierają się na teren jego księstwa, a następnie pokonują armię kniazia, która stara się obronić krainę przed plądrowaniem przez kumańskie zagony. Można by rzec, iż połowcy przybywają w idealnym momencie, lecz nie wynika to z przypadku, a ich świetnej orientacji na temat tego, co dzieje się w krajach ościennych. Ta połowiecka służba wywiadowcza działa świetnie i w późniejszych wiekach, przynosząc im ogromne korzyści, bo będą oni zjawiać się zawsze wtedy, kiedy dzieje się jakieś zamieszanie i mogą na tym skorzystać. Tak było właśnie w 1054 roku, kiedy to na Rusi umiera Jarosław Mądry, a za jego czasów państwo to znajdowało się u szczytu swojej potęgi. Jednak ma on licznych synów i aby zaspokoić ambicje każdego z nich, postanawia przeprowadzić ten sam eksperyment, który prawie 100 lat później Krzywousty przeprowadzi w Polsce, czyli podzielić cały kraj na dzielnice, aby każdy syn był kniaziem i w zamyśle ojca nie wadzili się oni między sobą, a współpracowali, mając swoje ambicje zaspokojone. Jednak, jak pokazuje dobitnie historia, a jest ona nauczycielką życia, ambicje to taki element psychiki ludzkiej, który bywa nieograniczony. Tak więc w 1061 roku, kiedy połowcy pierwszy raz zbrojnie występują przeciw Rusi, na ich drodze staje tylko jeden z licznych kniaziów dzielnicowych, bo reszta zajęta jest swoimi sprawami, czytaj walką o władzę. I jak się łatwo domyślić, zostaje ten samotny kniaź przez połowców pokonany. Zapewne zachęceni tym sukcesem koczownicy w 1068 roku uderzają ponownie. Lecz tym razem już nie sam Wsiewołod z Perejesławia staje im na drodze, lecz także Światosław, kniaź Czernichowski oraz Izjasław, kniaź Kijowski, czyli teoretycznie zwierzchni całej Rusi. Dochodzi do bitwy nad rzeką Altą, gdzie wojska ruskie zostają pobite i wycofują się do Kijowa. Tam dochodzi do buntu ludności, która żąda broni i chce wyruszyć zbrojnie przeciwko najeźdźcom. Nie wiadomo dlaczego kniaź Izjasław nie zgadza się na to, więc zostaje wypędzony, a buntownicy wypuszczają z więzienia Wsiesława, kniazia połockiego, zwanego czarodziejem, bo urodził się na głowie z czepkiem z błon płodowych, rzadka i niegroźna przypadłość, która przytrafia się raz na 80 000 porodów. I szukają w nim oparcia przeciw połowieckim najeźdźcom. Do konfrontacji czarodzieja i kijowskiego ludu z połowcami nie dochodzi, bo kniaź Czernichowski, Światosław, daje radę odeprzeć ich najazd w listopadzie tego samego roku, natomiast w kolejnym roku Wsiesław
Czarodziej zostaje usunięty z tronu przez Izjasława, który przed połowcami uciekł aż do Krakowa i teraz przybywa do Kijowa ze swoim szwagrem Bolesławem Śmiałym i jego licznym polskim wojskiem. Po najeździe z 1068 roku i jego odparciu przez Światosława z Czernichowa musi minąć ćwierć wieku, aby kolejne pokolenie połowców poważyło się ponownie zaatakować Ruś. Jednak okres największej świetności połowców przypada za panowania Hana Boniaka, zwanego na Rusi Parszywym. Około 1090 roku staje on na czele konfederacji plemion na zachód od Dniepru. Pierwszym jego sławnym czynem jest pokonanie Pieczyngów wraz z cesarzem bizantyjskim Aleksym I w bitwie pod Lewonią w 1091 roku. Rok później najeżdża on po raz pierwszy Polskę, nie wiedzieć czemu. Prawdopodobnie szpiedzy informują go, że nasz kraj bogaty, a władza słaba. Tak też de facto jest. W naszym kraju rządzi wtedy Władysław Herman. W 1093 roku Han Boniak Parszywy dokonuje potężnego najazdu na Ruś. Przeciw niemu stanęła tym razem znów koalicja trzech kniaziów. Światosław Izjasławowicz, kniaź kijowski, syn tego Izjasława, co mu Bolesław Śmiały pomagał, Włodzimierz Monomach, syn Wsiewołoda z Prejesławia, lecz teraz Włodzimierz rządzi w Czernichowie, oraz Rościsław z Perejesławia, syn tego Wsiewołoda, który pozostał na ojcowiźnie. Do decydującej bitwy dochodzi w maju 1093 roku nad małą rzeką Stugną, dopływem Dniepru. Obie armie stanęły naprzeciw siebie, a kniaziowie poczęli się naradzać. Włodzimierz Monomach proponował, aby zawrzeć pokój z Boniakiem, ponieważ żona Włodzimierza była z połowieckiej rodziny panującej i widział on dzięki temu możliwość dogadania się z nimi. Lecz nie bacząc na to, Światosław, kniaź kijowski, rozkazał swoim ludziom uderzyć na wojsko Boniaka Parszywego. Nie pozostawiło to żadnego pola do dalszych negocjacji, więc kiedy już rozgorzała bitwa, pozostałe kontyngenty ruskie ruszyły do boju. Jednak ten brak jednomyślności wśród kniaziów w efekcie był dla nich zgubny. Pierwsza fala, czyli wojska kijowskie, zostały szybko rozbite, zanim przybyły pozostałe posiłki. A teraz uciekający wojowie z pokonanych chówców powodowali zamieszanie w szeregach kniazia Włodzimierza i Rościsława. Wnet bitwa przekształciła się w chaotyczny odwrót wojsk ruskich. Dwóch z trzech kniaziów zdołało uciec z życiem, jednak Rościsław utonął w rzece podczas ucieczki. Południowo-wschodnia część Rusi została oczywiście złupiona i spalona. Rok później Boniak Parszywy postanawia zemścić się na Pieczyngach, którzy brali udział w bitwie pod Stugną po stronie ruskiej. Najechał on tereny dzisiejszej Mołdawii i wschodniej Rumunii, które były zamieszkiwane przez resztki Pieczyngów, i zmiażdżył ich niczym ziarno ugniatane przez granitowy głaz. Niedobitki tego ludu uciekają na teren Królestwa Węgier. Boniakowi bardzo nie podoba się to, iż Węgrzy udzielają schronienia Pieczyngom, ale na razie kieruje się na południe, przekracza Dunaj i plądruje ziemie bizantyjskie, po czym wraca na Ruś i dokonuje tam kolejnych łupieszczych rajdów w 1095 i w 1096 roku. Przy okazji tych wszystkich napadów doskonale widać, jak połowcy orientują się w sytuacji na Rusi. Pierwszy najazd miał miejsce zaraz po śmierci kniazia Perejesławskiego, a kolejny zgrany jest z wojną domową o hegemonię na rozbitej na dzielnicę Rusi. Nestor, mnich z Kijowa, który napisał kluczową dla poznania początków Rusi kronikę Powieść lat minionych, był w klasztorze, kiedy w 1096 roku napadli połowcy. Tak to przerażające przeżycie opisał później na łamach swojej kroniki. I tegoż 20 lipca, w piątek, pierwszej godziny dnia, to jest o 7 rano, przyszedł powtórnie Boniak,
bezbożny, parszywy, potajemnie jak rabuś, znienacka do Kijowa. I mało do grodu nie wjechali połowcy. I zapalili błonie koło grodu. I zawrócili na monaster. I podpalili Stefanowy monaster. I wsie. I Germanowy monaster. I przyszli pod monaster pieczerski. Gdyśmy po celach odpoczywali pojutrzni. I zakrzyknęli około monasteru. I postawili 2 chorągwie przed bramą monasteru, a myśmy uciekali tyłem monasteru, a drudzy wbiegli na chór. Bezbożni zaś synowie Izmaela wyrąbali bramę monasterską i poszli po celach, wyrąbując drzwi i wynosili, jeśli co znaleźli w celi. Potem podpalili dom świętej władczyni naszej Bogarodzicy i przyszli ku cerkwi i podpalili drzwi, które wychodzą na południe i drugie, co na północ. I wszedłszy do nawy u grobu Teodozowego, chwytali ikony, zapalili drzwi i lżyli Boga i zakon nasz. Bóg zaś cierpiał, jeszcze bowiem nie skończyły się były grzechy ich i nieprawość ich, przeto wołali: gdzie jest Bóg ich? Niech pomoże im i wybawi ich. I inne słowa bluźniercze mówili na święte ikony, naśmiewając się, nie wierząc, że Bóg poucza sługi swoje napaściami wojennymi, aby stali się jak złoto wypróbowani w piecu. Chrześcijanom bowiem poprzez mnogie cierpienia i napaści dane jest wejść do Królestwa Niebieskiego. A ci plugawi poganie i bluźniercy na tym świecie mają wesele i obfitość, a na tamtym świecie przyjmą mękę, przez diabła skazani na ogień wieczny. Wreszcie w 1099 roku król Węgier, Koloman uczony, postanawia skorzystać z waśni wewnętrznych Rusi i pierwszy raz wyprawia się ze swoimi madziarami na północ od Karpat. O ruchach wojsk węgierskich, które zmierzają na Ruś, dowiaduje się Boniak Parszywy i przystępuje do akcji. Tym razem w sojuszu z udzielnymi knieżami ruskimi. Atakują oni wspólnie na węgierskie wojska dowodzone przez samego króla w widłach rzeki San i Wiar, niedaleko Przemyśla. Podobno przed bitwą Han Boniak jechał na swoim rumaku przed tysiącami swoich połowieckich wojaków i wył do nich jak wilk, a oni odpowiadali mu takim samym wyciem. Bitwa ta zakończyła się drastyczną klęską Węgrów. A kronikarz zapisał, iż nie zdarza się, by Węgrzy doznawali tak straszliwych rzezi w czasie bitwy. Łupem Boniaka padł skarbiec królewski. Sam Koloman uczony cudem uszedł z życiem, salwując się ucieczką paniczną przez rzekę San. 2 lata później dochodzi do kolejnego najazdu Boniaka Parszywego na Ruś. Tym razem jednak nie kończy się to bitwą, lecz kniaziowie dogadują się jakoś z połowieckimi wodzami i zawierają pokój. Układ ten już 2 lata później łamie Świętopełk II Kijowski i uderza z potężną armią na step. W bitwie wreszcie udaje mu się pokonać połowców i jak dumnie zapisuje Nestor, zabija 20 połowieckich chanów. Oczywiście klęska połowców nie jest kompletna, bo Han Boniak w kolejnych latach nadal szaleje w okolicach Perejesławia, aż wreszcie pod Łubniami zostaje ostatecznie pokonany i znika z kart dziejów. W latach 1109-1116 kniaź Włodzimierz Monomach, któremu udaje się dość dobrze scalić kawałki Rusi, rozrzucone przez testament Jarosława Mądrego jak skorupy glinianego garnka, wyprawia się wielokrotnie przeciw połowcom i osiąga znaczne sukcesy. Szczególnie widoczny jest tutaj brak jedności tego ludu po śmierci Boniaka Parszywego. Połowcy zostają wyparci ze znacznych obszarów stepu, a pieczyngowie, którzy tam przetrwali, zostają teraz wyzwoleni
i ustanowieni jako straż graniczna dla księstw ruskich. Jako że chwilowo nie idzie połowcom dobrze na froncie ruskim, część z nich kieruje się nad Dolny Dunaj i stamtąd na Bizancjum, które najeżdżają dotkliwie w 1114 i 1124 roku, a druga część pod wodzą Hana Atraka dociera aż do Gruzji i tam zaciągają się na służbę u króla Dawida Budowniczego, który jest tak zauroczony w córce Hana, że bierze ją za swoją żonę, a Atrak jest tak zachwycony gruzińskim winem, że przyjmuje nawet chrzest i pomaga zatrzymać napierających ze wschodu Turków seldżuckich. W 1125 roku umiera na Rusi Włodzimierz Monomach i zdarzenie to oczywiście nie uchodzi uwadze połowców. Do władzy dochodzi syn Boniaka, Sewincz, i w 1128 roku najazdy na Ruś powracają, bo nowy Han pragnie tak samo jak jego ojciec wyszczerbić swój miecz o kijowską bramę. Han Atrak także opuszcza Gruzję i szuka szczęścia na Rusi. Widać, nie tylko Bolesław Chrobry, a potem Śmiały pragnęli niszczyć swój oręż o bramę kijowską. Połowieccy Hanowie mieli te same sny, wszak był to w tamtym czasie najpotężniejszy ośrodek polityczny tej części Europy. Nie ma jednak żadnych wieści o tym, aby Boniakowy syn był tak samo zdolny jak ojciec i brama kijowska pozostaje w owym czasie nienaruszona. Za to w 1135 roku połowcy wyprawiają się na Polskę, docierają aż do Wiślicy i palą ten gród. Mamy połowę XII wieku. Od 100 lat nie żyje już Jarosław Mądry, a Ruś pogrążona jest w coraz większym chaosie wewnętrznym, walczą kniaziowie z dynastii Ruryka i nie ma żadnej władzy, która koordynowałaby działania Rusinów przeciwko połowcom. Koczownicy wykorzystują to sprytnie i mieszają się w wewnętrzne wojny na Rusi, na przykład w 1155, kiedy kniaź Gleb Jariłowicz postanawia zdobyć Kijów przy pomocy połowieckich jeźdźców. W drugiej połowie XII wieku najazdy połowców są stałym elementem krajobrazu Rusi Kijowskiej. Zwykle nie dochodzi do decydującej bitwy, takiej jak w 1180, kiedy to Han Kączek wraz z kniaziem Czernichowskim próbuje najechać Suzdal, lecz połączone siły doznają sromotnej klęski. O zmaganiach z połowcami w 1184-85 roku nagrałem już osobny odcinek kilka lat temu, który zlinkuję Wam w opisie i zapraszam do jego obejrzenia po bardziej szczegółowe informacje. Tymczasem przenosimy się na Bałkany, gdzie w 1185 roku dochodzi do wielkiego buntu w Bułgarii przeciw władzy bizantyjskiej i połowcy ochoczo pomagają buntownikom zrzucić zwierzchność. Tak rodzi się drugie państwo bułgarskie, które istnieć będzie 2 wieki. A jak może pamiętacie, pierwsze upadło z ręki Bazylego II Bułgarobójcy w 1014 roku. Rewolta w Bułgarii jest tylko jednym z elementów, który doprowadzi do upadku Konstantynopola. I choć przyjmuje się, że 1453 rok i zdobycie tego miasta przez Turków jest tak ważne, to jednak już w 1204 roku czwarta krucjata dokonuje dewastującego podboju bizantyjskiej stolicy i powstaje Cesarstwo Łacińskie, zachodnioeuropejska jednostka okupacyjna na ziemiach greckich. Rok później Baldwin I próbuje odebrać Bułgarom ich tereny i oblega twierdzę Adrianopol. Naprzeciw jego 4000 doborowych rycerzy i weneckich piechurów nadciągają tysiące Bułgarów wspartych 14 000 połowców. Dochodzi do bitwy, której wynik nie był trudny do przewidzenia. Łacinnicy doznają sromotnej klęski. Na początku XIII wieku supremacja połowców zaczyna się chwiać. Na terenie Mołdawii przyjmują oni zwierzchnictwo królów węgierskich, a ci zamieszkujący bardziej na południu często służą w armii bułgarskiej lub bizantyjskiej, w zależności od tego, kto akurat im lepiej płaci. Natomiast ich kuzyni zza Morza Czarnego toczą swoje małe, lokalne wojenki, gdy tymczasem ze wschodu nadciąga
prawdziwy sztorm. Kiedy Mongołowie przekroczyli Kaukaz, w kilku bitwach rozgromili siły połowców. Han Koten uciekł na Ruś i znalazł schronienie u kniazia Mścisława. Podarował mu bardzo obfite dary, próbując przekonać go do swojej racji. Chciał oczywiście namówić kniazia ruskiego, żeby razem z nimi uderzyli na Mongołów, bo połowcy zostali rozbici, ale nie pokonani. Oni jeszcze mieli liczne, wielotysięczne zastępy konnych jeźdźców, które były w stanie walczyć. Mścisław nie dał się łatwo przekonać. Właściwie na samym początku to miał to zupełnie w D, bo przecież połowcy prawie 200 lat nękali Ruś Kijowską, więc nie miał interesu, żeby teraz pomagać tym ludziom, którzy tak bardzo dali się we znaki ziemiom ruskim. Dlatego Koten prosił go i prosił, a Mścisław miał to gdzieś, że tak powiem. Jednak Mongołowie parli coraz bardziej na północny zachód i już wiosną 1223 roku wzdłuż Dniepru poruszali się w kierunku Kijowa. Wtedy to podobno Han Koten przekonał wreszcie kniaziów ruskich, mówiąc: popatrzcie, pierw przyszli po nas, teraz przyjdą po was. Zjednoczmy się i wspólnie odeprzyjmy ten atak. Nie wiadomo, co właściwie dokładnie się stało tej historycznej wiosny 223 roku. Wiemy na pewno, że Mongołowie wysłali posłów, żądając wydania połowców i obiecując Rusi pokój i bezpieczną koegzystencję z całym Imperium Mongolskim. Być może kniaziowie bardzo bali się Mongołów i wiedzieli o ich terrorze. Oczywiście echa ich wielkich podbojów docierały na Ruś już wcześniej. Wiedzieli o tym, że Mongołowie, jeżeli ktoś im podpadnie, niszczą wszystko do gołej ziemi. Słyszeli może o tych sławetnych stosach czaszek, które Mongołowie usypywali z głów swoich pokonanych wrogów. Tak czy inaczej, kniaziowie ruscy podjęli historyczną decyzję o tym, żeby jednak wesprzeć połowców i pognali mongolskich posłów, co było dla Subedeja, wodza Mongołów, wielką obelgą i oczywiście nie oznaczało nic innego jak tylko casus belli. Mongołowie, mimo że byli tysiące kilometrów na zachodzie, zapędzili się bardzo daleko, pewnie nie planowali takiego wypadu, teraz musieli poskromić krnąbrnych kniaziów Rusi, no bo jakby to było, że ktoś powiedział Mongołom spadajcie, a oni podwijają ogon i uciekają? Nie, nie ma mowy. Mongołowie tacy nie byli. Subedej skierował swoje wojska na północny zachód w kierunku Kijowa. Naprzeciw niemu wyruszyła potężna armia. Na tą okazję, mimo że Ruś była rozbita dzielnicowo, kniaziowie zjednoczyli się i wraz z połowcami ruszyli naprzeciw Mongołom. Do wielkiej bitwy doszło nad rzeką Kauką i o tej bitwie już nagrałem cały osobny odcinek, także link znajdziecie do niej w opisie. Nie będę tutaj się rozpowiadał ponownie o tej bitwie, ale wiecie, że efekt był taki, że Ruś została dotkliwie pobita, połowcy również, a Mongołowie wyrżnęli tysiące ruskich wojów. Większość kniaziów ruskich też padła w tej bitwie i tak naprawdę był to początek końca Rusi Kijowskiej. Ale wracając do połowców, oni przez ten najazd mongolski zostali przegnani z tej części stepu euroazjatyckiego i udali się bardziej na zachód. Szukali teraz schronienia na terenie dzisiejszej Mołdawii, na terenie dzisiejszej Rumunii, bo tam jeszcze złość Mongołów ich nie mogła dopaść. Bitwa nad Kauką nie przekreśla zupełnie połowieckiej władzy na stepie na północ od Kaukazu. Han Koten utrzymuje się u władzy i dzierży ją aż do kolejnego, wielkiego i definitywnego najazdu Mongołów w 1238 roku. Wówczas to połowcy uciekli na Węgry, a król Bela ofiarował schronienie podobno 40 000 rodzin
w zamian za co Koten przyjął chrześcijaństwo wraz ze swoim ludem. Kiedy Batu-Han szybko uporał się z Rusią i skierował swoją hordę na zachód, marsz ten poprzedziło ultimatum dla Beli IV. Wydaj połowców albo giń. Król Węgier w obliczu straszliwego mongolskiego najazdu postąpił najgorzej, jak tylko można sobie wyobrazić. Ani nie próbował się jakoś dogadać z Mongołami, ani nie skorzystał z pomocy połowców, których miał licznych i zdeterminowanych do walki u siebie. Szpiedzy donieśli, że wraz z Batu-Hanem podążają też liczni połowcy, co Węgrzy odczytali jako znak, że tak naprawdę ci koczownicy współpracują z Mongołami i ci goszczący u nich mogą być nawet koniem trojańskim mongolskiej inwazji. Nie zdawali sobie sprawy, że ci połowcy w wojskach Batu-Hana są tam tylko dlatego, że jedyną alternatywą dla nich była śmierć. Mongołowie przekroczyli linię Karpat w marcu 1241 roku, a podejrzliwość w stosunku do połowców na Węgrzech sięgnęła takiego poziomu, że uwięziono Hana Kotena, a po kilku tygodniach ktoś go zamordował. To z kolei wywołało wielki bunt jego ludzi, którzy zaczęli w szaleńczej żądzy zemsty mordować Węgrów, po czym zwinęli manatki i wynieśli się do Bułgarii. Węgry zaś stały się łatwym łupem dla mongolskich hord, a Batu-Han nie mógł sobie wyobrazić bardziej korzystnego dla niego obrotu spraw w związku z tym najazdem. Oczywiście, jak wiecie, w Polsce nie poszło mu tak gładko, ale o tym będę opowiadał szczegółowo w odcinku na temat Mongołów. Po latach Bela IV błagał połowców, by wrócili na Węgry i zasiedlili tereny praktycznie wyludnione po masakrze, jaką urządzili Mongołowie. Niektóre z plemion przystały na tą prośbę i zasiedliły rejon centralnych Węgier. Otrzymali oni liczne przywileje i zaznaczyli się mocno w historii Węgier. Już w 1272 roku, kiedy zmarł Stefan V, jego żona Elżbieta Kumanka przez 5 lat była regentką Węgier. W 1278 roku, kiedy wygasła dynastia Badenbergów, w efekcie czego Austria, Karyntia i Styria stały się przedmiotem sporu pomiędzy sąsiadami, połowcy wydatnie przyczynili się do zwycięstwa Rudolfa Habsburga pod Suchymi Krutami, gdzie ten niemiecki król wraz z posiłkami węgierskimi i kumańskimi pokonał króla Czech, Przemysława II Ottokara i jego polskich sojuszników. W ten sposób lud wywodzący się z Azji Centralnej przyczynił się do wzrostu potęgi Habsburgów w ich początkowym okresie, co miało swoje kolosalne następstwa dla późniejszej historii Europy Centralnej. Połowcy węgierscy przez kolejne setki lat służyli jako świetna jazda w armii królów węgierskich, a do tego byli ludem, który długo utrzymywał swój odrębny język i kulturę, przez co mieszkańcy tych regionów do dziś pielęgnują pamięć o swoim pochodzeniu. Natomiast ci połowcy, którzy osiedlili się bardziej na południu, na terenie Bułgarii, w XIII wieku wielokrotnie byli wykorzystywani jako najemnicy przez cesarzy bizantyjskich, którzy próbowali jakoś odbudować swoje państwo po czwartej krucjacie. Wojska połowców są często w kronikach wspominane właśnie jako bardzo wartościowa lekka kawaleria, która dawała strategiczną przewagę na polu bitwy. Z kolei te niedobitki połowców, które przeżyły mongolską inwazję na Wielkim Stepie, weszły później w skład Złotej Ordy i z mieszaniny tych licznych ludów koczowniczych wyłonili się późniejsi Tatarzy oraz Kozacy. Tak skończyła się historia tego wielkiego ludu koczowniczego, który odcisnął bardzo znaczące piętno na Europie, szczególnie wschodniej. Połowieckie, kumańskie, kipczackie księżniczki, tak ich nazywano, były wydawane za wielu królów i książąt tamtych czasów. Dlatego w liniach dynastycznych dynastii wschodnioeuropejskich
ta krew połowców jest mocno zaznaczona. Część z nich uciekła na Węgry i tam do dzisiaj są wsie, które pamiętają o swoim połowieckim pochodzeniu. A ustąpili oni oczywiście pola największym koczownikom w historii świata, czyli Mongołom, a o nich będzie właśnie ostatni, 11 odcinek serii Historie Wielkiego Stepu, na który już dziś Was zapraszam. Ale pamiętajcie o tym, że w podróży bardzo ważne jest, żeby być nawodnionym. I dlatego też polecam Wam niezwykle takie gliniane bukłaki, które są wykonane na podstawie znalezisk archeologicznych z stepów europejskich. Peczyngowie, połowcy, Tatarzy później też używali takich fajnych glinianych bukłaków, które są bardzo stylowe, wytrzymałe, no i oczywiście mieści się w nich spora ilość trunku. Ja z racji dzisiejszego dnia, że prowadzę, piję tu wodę, ale możecie tam nalać cokolwiek tylko chcecie. I oczywiście link do zamówienia takiego bukłaka jest poniżej w opisie. Tam też jest zniżka dla fanów naszego kanału. Na cały asortyment naszego sklepu macie 25% zniżki. Także zapraszam, polecam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.